Siemka, ja jestem Adacho, klient w krawacie jest mniej awanturujący się, a człowiek w koszuli jest statystycznie nieco bardziej wiarygodny. Ja w zestawie do koszuli wziąłem sobie jeszcze długopis. Człowiek z długopisem jest jeszcze bardziej wiarygodny, a dzisiaj tej wiarygodności będę potrzebował, bo będziecie musieli mi w kilku momentach tego filmu uwierzyć na słowo, ponieważ ranking 15 najsilniejszych postaci w klasycznym, tym pierwszym, jak to mówią, OG Dragon Ballu, jest połowicznie oczywisty, a połowicznie nieoczywisty. I tę drugą połowę musiałem ustawić na czutkę. Bazowałem tutaj na mandze, nie na anime. Przeczytałem sobie dwie, powiedzmy, ostatnie sagi Dragon Balla klasycznego jeszcze raz, czyli sagę Piccolo Daimao i 23 Tenkaichi Budokai. Wyszukiwałem małe rzeczy, które mogły sprawić, że na jakąś postać, w zasadzie na jej siłę, bo mówimy tutaj o rankingu niekoniecznie kto by wygrał z kim, tylko surowej siły, mógłbym spojrzeć inaczej? To było zdanie, które było dość długie i wydaje mi się, że chyba je dobrze zakończyłem. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy z tej miniserii, z tej podserii rankingów, to wiecie, jakie tutaj panują zasady. Bazujemy stricte na mandze i zasada ogólnie jest taka, że bazuje na najwyższym pokazanym poziomie mocy. Czyli postać, jeśli była nawet słabsza od kogoś innego, ale tymczasowo ją prześcignęła i potem wróciła do swojego normalnego poziomu mocy, to biorę pod uwagę ten jej skok. W klasycznym Dragon Ballu raczej wielu takich sytuacji nie było. Zostało już tylko Dragon Ball Daima, więc jeśli chcecie, to mogę się zająć tym tematem, a jeśli nie chcecie, to mogę zająć się na przykład jakimiś też rasami. Generalnie miejsce 15. I tutaj moja koszula i mój długopis mają sporą robotę do wykonania, bo na miejscu 15 znajduje się postać, która niestety nie pokazała na 23 Tenkaichi Budokai dużo, ale dostaje ode mnie kredyt zaufania i jest to Chaozu. Dlaczego Chaozu znajduje się na 15 miejscu? Nie jestem w stanie go umieścić wyżej, chociaż tutaj kilka ostatnich miejsc można byłoby trochę przetasować. Ostatni raz, kiedy widzieliśmy Chaozu w faktycznej walce, nie mówię o tym, co widzieliśmy w eliminacjach do 23 turnieju, bo tam Chaozu został wyeliminowany przez cyborga Tao i został on wyeliminowany bardzo szybko, bez żadnego problemu, natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chaozu, widząc, kto jest jego przeciwnikiem, zaczął się bać. Więc nie do końca jestem zwolennikiem, jak to się mówi, I'll die on this hill. Będę bronił tego do samego końca, że Chaozu nie pokazał w tej walce swojego pełnego potencjału, ponieważ jako osoba w tamtym momencie słabą psychiką po prostu przestraszył się Tao Pai Pai'a, którego oczywiście znał i to był też jego w jakimś sensie mentor, skoro był to mentor ten Shinhana, który był idolem trochę Chaozu, przyjacielem, ale też starszym bratem, to Chaozu wiadomo, że się go przestraszył. Dlatego też przegrał. Uważam, że cyborg Tao był silniejszy, ale Chaozu też dlatego przegrał. Wracam do tego, co powiedziałem minutę temu. Ostatni raz, jak widzieliśmy Chaozu w takiej faktycznej walce, to był 22 Tenkaichi Budokai, gdzie walczył on na równi z Krillanem i Krillan, wykorzystując słabość Chaozu, pokonał go, można powiedzieć, no, nie chcę używać słowa podstępem, bo to brzmi pejoratywnie, a Krillan wygrał tę walkę sprawiedliwie i jak najbardziej fair. Ale jeśli chodzi o surowy poziom mocy, Chaozu radził sobie ok. I to już był turniej, podczas którego Roshi zrezygnował, bo widział, że nowe pokolenie jest silniejsze niż mu się wydawało, więc nawet można byłoby Chaozu po tym 3-letnim timeskipie między 22 a 23 turniejem, gdzie wiemy, że trenował on razem z resztą wojowników Z, jeszcze wtedy nie Z, w pałacu, w zasadzie na wieży Karina, mógłbym go umieścić powyżej Roshiego, ale tego nie robię. Uważam, że potencjał Chaozu był znacznie większy, ale nie zobaczyliśmy jego pełnej mocy, dlatego umieszczam go na miejscu 15, natomiast wyżej niż chociażby takiego Tamburyna, który miał się znaleźć w tym rankingu, ale moje serce nie mogło Chaozu pominąć, więc... Znaczy nawet nie serce, to jest faktyczna moja opinia. Tamburyn został pokonany przez najedzonego Goku w zasadzie jeszcze w dniu 22 Tenkaichi Budokai. Myślę, że ten 3-letni timeskip i ten 3-letni trening to jest coś, co tutaj podniosło Chaozu bardzo mocno. Kolejny mocny kredyt zaufania, ale nie chciałem tutaj jakoś szczególnie bardzo zaniżać tej postaci, bo to, co widzieliśmy,
mogły się wydawać w pewnym sensie imponujące. Otworzę sobie okno, bo mi gorąco w tej koszuli. Na miejscu 14 znajduje się Chi-Chi, ze względu na swoją dobrą postawę w walce z Goku. I tutaj wiem, co będziecie chcieli napisać i na pewno napiszecie to, niektóre osoby z was napiszą w komentarzu. Goku się w ogóle w tamtym momencie nie starał i nie ma co porównywać. Zgadzam się. Początek walki wyglądał tak, jak wyglądał, po prostu ze względu na to, że Goku chciał raczej bronić się przed ciosami Chi-Chi, żeby wyciągnąć z niej informację, kim ona jest i w ogóle się dowiedzieć. W momencie, w którym powiedziała Chi-Chi, że jak mnie pokonasz, to ci wyjawię swoje imię, to Goku ją zdmuchnął dosłownie jednym, nawet nie dotykając ją, podmuchem powietrza ze swojej pięści, co pokazało różnicę między klasami. Tyle, że ja tutaj nie przyrównuję Chi-Chi do Goku, ale raczej staram się wyobrazić sobie sytuację, w której to Chaozu atakuje w ten sposób Goku na tamtym etapie historii. I trochę nie jestem w stanie tego zobaczyć. Pierwsza akcja tej walki Chi-Chi-Goku, pierwsza scena, pokazała, że Chi-Chi jest mimo wszystko silną wojowniczką. To nie jest tak, że ona nie trenując u Kamiego, czy Karina, czy u kogokolwiek innego jest słabsza. Ona była w tamtym momencie historii najsilniejszą kobietą na świecie. Roshi był w stanie docenić jej styl walki i to też jest oczywiście kredyt zaufania, bo nie mamy bezpośredniego porównania poziomów mocy Chaozu, Chi-Chi, czy nawet Roshiego w tamtym etapie, ale ja Chi-Chi daję na 14 miejsce. Po prostu ze względu na to, że zrobiła lepsze wrażenie niż Chaozu. Okej, no Goku się bardzo powstrzymywał, ale co zobaczyliśmy, to zobaczyliśmy. Gdyby ona była naprawdę bardzo słaba, to nawet Goku nie musiałby się ruszać. Tak myślę. Idziemy dalej. I tutaj jest, no tak jak mówię, ta dolna połowa rankingu to jest to, po co założyłem koszulę. Bo jak założyłem koszulę, to powiecie, no nie do końca się zgadzam, ale gość ma koszulę, więc chyba wie, o czym mówi. Prawda jest taka, że nie wiem. No bo Roshi, znajdujący się na 13 miejscu, równie dobrze mógłby być 15. Bo jeśli mamy na przykład Chaozu, który walczył na równi z Krillanem podczas 22 Tenkaichi Budokai i Krillan walczył z Goku, oczywiście przegrał, więc mamy Krillana z 22 Tenkaichi Budokai, mamy Goku, który walczył z Tenshinhanem, z którym na równi mniej więcej w pewnym momencie walczył Roshi, to okej, Roshi w tamtym momencie był silniejszy niż Chaozu, ale teraz pytanie, jak bardzo Chaozu się wzmocnił przez te 3 lata? No nie wiemy tego, bo nie pokazał swoich rezultatów. Więc ja tutaj mimo wszystko bazuję na tym, co zobaczyliśmy, a Roshi uważam, że jeszcze mógł być silniejszy. Na pewno w walce by wygrał, niezależnie od tego, czy mówimy o Chi-Chi, czy o Chaozu, więc pod tym względem jest wyżej. Jeśli chodzi o sam poziom mocy, surowy, no wiemy, że Roshi nigdy nie był bardzo silnym wojownikiem, ale zawsze nadrabiał doświadczeniem i zaawansowanymi technikami. Mimo wszystko nadal uważam, że w tamtym etapie historii Chaozu i Chi-Chi byli jeszcze od niego słabsi, więc Roshiego daję na miejsce 13. Przechodząc do miejsca 12, mamy z jednej strony coś może naturalnego, ale z drugiej strony w mojej głowie się kolejna rzecz tutaj gryzie. Tak jak mówię, zresztą sami ocencie. Na 12 miejscu znajduje się Karin. Karin, który jest naturalnym krokiem, jeśli chodzi o wybór mentora w świecie Dragon Balla. Jak Krillan, czy Yamcha, czy Goku uczyli się u Roshiego i potem Roshi mówił, że nie jestem w stanie już niczego was nauczyć, już mnie prześcignęliście i tak dalej, to oni szli do Karina. I Goku, ten sam Goku, którego Roshi już nie był w stanie nic nauczyć, nie był w stanie dotknąć nawet Karina. Bo Karin był silniejszy. I Karin też oczywiście był w historii mistrzem Roshiego. Więc Karin i Roshi. Na tamtym etapie historii, wiadomo, w Dragon Ballu Super Roshi na pewno go prześcignął. Ale Karin mówił na etapie mniej więcej na wysokości historii na 22 Tenkaichi Budokai, że Goku jest już silniejszy od niego. I to nie jest mimo wszystko jakaś bardzo szalona deklaracja, no bo Goku wydaje mi się, że mógł być wtedy silniejszy od wszystkich, ewentualnie na równi z Tenshinhanem wiemy, jak wyglądała ta walka. Tenshinhan mógł wykrzesać z ciebie wyższy poziom mocy robiąc Kikoho, ale nie o tym tutaj rozmawiamy. Ja Karina daję na 12 miejsce, ze względu na to, że daję Roshiego na 13 miejsce. Tak mi wyszło. Tak mi wyszło. Czuję się po prostu jak taki uczeń, nawet trochę tak wyglądam. Uczeń na maturze, chodzi o maturę z matematyki. Zadanie otwarte, nałożyłem wszystkie wzory, jakie wiedziałem, nie do końca wiem, co mi wyszło, no ale niby wyszło. No więc chyba jest okej, no zrobiłem to, co w mojej mocy, a jak to wyjdzie później, to mi już powie CKE. Gdyby było na maturze, to byłoby CKE, a wy mi powiecie w komentarzach, czy się mylę, czy nie. Na miejscu 12, tak jak mówię, Karin, na miejscu 11, oczko wyżej,
Już myślę tutaj, że jestem pewniejszy, jeśli chodzi o dalszą część rankingu, więc na miejsce 11 wrzucam Cyborga Tao, który bardzo silny już był na etapie Armii Czerwonej Wstęgi. Widzieliśmy, że był na wieży u Karina i mocno zwiększył swoją siłę przez te lata, kiedy ledwo uszedł z życiem i odrodził się jako cyborg. Więc nawet mieliśmy potwierdzenie tego, że Cyborg Tao jest silniejszy wiele razy silniejszy niż wtedy, jak go widzieliśmy. Karin rzecz jasna się przez lata nie wzmacniał, więc tutaj tak samo jak w przypadku Roshiego stawiam, że oni jako mentorzy, jako dziadkowie za bardzo się nie wzmacniali przez lata, więc Cyborga Tao śmiało umieszczam tutaj na miejscu 11, natomiast został on zdeklasowany przez Ten Shinhana. Wiadomo, że Ten Shinhan będzie wyżej w tym rankingu, ale dlaczego mówię o tym zdeklasowaniu przez Ten Shinhana? Świeci mi w oczy. Tak lepiej. Tak lepiej, proszę mi nie świecić w oczy, dobrze? Dlaczego mówię o tym zdeklasowaniu przez Ten Shinhana? Bo kolejna postać też jest mierzona przeze mnie na bazie tego, jak poradziła sobie z Ten Shinhanem. Tylko że cała problematyka znowu polega na jednej rzeczy. Jak bardzo postacie wzmocniły się w trakcie 3-letniego timeskipu. Bo Cyborg Tao został przez Tiena po timeskipie zdeklasowany, no ale na przykład Dram bez problemu pobił Tiena przed timeskipem. Ale został pokonany przez małego Goku, bez żadnego problemu. Więc między Goku a Dramem była przepaść. Goku zniszczył go jednym ciosem, zadał mu cios w głowę, Dram wybuchł, nie było co z niego zbierać. Ale między Dramem a Ten Shinhanem też była przerwa. Nie mówię, że aż tak duża, bo oni tam na początku niby coś tam wymieniali ciosy, ale Dram pokonał Ten Shinhana i praktycznie Goku uratował mu życie. I gdzie w tym wszystkim jest Cyborg Tao? Moim zdaniem Dram był mimo wszystko silniejszy. Jestem oczywiście zwolennikiem tego, żeby doceniać ten trening. Ten 3-letni timeskip to jest coś, co bardzo mocno zwiększyło moc naszych postaci, co widzieliśmy też chociażby przy treningu samego Goku, który trenował tam 3 dni i noce i bardzo się wzmocnił. Oczywiście też było potem kolejne wzmocnienie poprzez wypicie tej wody. Nie mamy informacji na temat tego, żeby inni bohaterowie to pili, więc zakładam, że tego nie robili, bo byśmy o tym wiedzieli. Ale Dram tak naprawdę pokonał drugiego najsilniejszego ziemskiego wojownika bez żadnego problemu i został pokonany przez Kid Goku, który już wtedy był bardzo, bardzo silny, więc Dram wychodziłoby, że jest najsilniejszym, powiedzmy takim minionem, podwładnym, dzieckiem Piccolo Daimao. Oczywiście nie liczymy jego reinkarnacji pod postacią Piccolo Juniora. Więc ja tutaj też, żeby trochę uatrakcyjnić ten ranking, Dramowi też daję trochę kredyt zaufania i wrzucam go na miejsce 10. Na miejscu 9 znajduje się postać, której mocy też niestety nie było nam dane zobaczyć w pełnej okazałości, bo trafił na Kamiego, a w zasadzie na Shena. Podczas eliminacji mowa oczywiście o Yajirobe, który brał udział w eliminacjach do 23 turnieju w masce. Dlaczego Yajirobe jest tak wysoko? Tak, Yajirobe w walce widzieliśmy jeszcze w Sadze Piccolo, kiedy pobił Cymbała w zasadzie, tak? Pobił i zabił Cymbała bez żadnego problemu. To było wtedy imponujące, walczył na równi z Goku, więc wtedy jak go poznaliśmy, Yajirobe był jednym z najsilniejszych wojowników w ogóle na świecie, z tych, których znaliśmy. Natomiast od tego czasu sporo minęło i gdybym miał wrzucać do rankingu tamtego Yajirobe, to on by się tutaj nie znalazł. Ale Yajirobe również trenował. Mieliśmy ten 3-letni timeskip i Yajirobe również trenował. No i pytanie, jak bardzo się wzmocnił? Nie wiem, ale bazuje tutaj na jednej scenie z mangi, w której Krillin, Yamcha i generalnie nasi wojownicy ziemscy i chyba Goku też rozmawiają na temat Yajirobe. I Krillin tam używa słów, że Yajirobe też z nimi trenował i ze względu na to, że był całkiem dobry, zaproponowali mu to, żeby też wziął udział w 23. Tenkaichi Budokai. Krillin, Yamcha byli już bardzo silni. Na pewno podczas tego treningu byli już bardzo silni i widząc, że Yajirobe nie odstaje od nich poziomem, powiedzieli, że jest bardzo dobry, pretty good, no to okej, całkiem dobry, że też by się mógł sprawdzić. Czyli wiedząc, że oni wezmą udział w tym turnieju i wiedząc, że będzie tam Goku, jeszcze Ten Shinhan i pewnie też inni silni wojownicy, widzieli tam miejsce dla Yajirobe, który niestety trafił na Shena, czyli na Kamiego, więc nie przeszedł tych eliminacji. Ale dlaczego uważam, że Yajirobe wzmocnił się najmniej spośród tych wszystkich wojowników Z albo jest na najniższym poziomie mocy? Krillin również powiedział w pewnym momencie, że oni trenowali na wieży u Karina, ale po tym treningu wszyscy poszli w swoją stronę i jeszcze się bardziej wzmocnili. Czyli to, że oni powiedzieli, że Yajirobe mógłby wziąć udział w turnieju, to było na początku, albo przynajmniej w pierwszej części ich treningu.
kiedy jeszcze byli na wieży u Karina. Czy Yajirobe potem sam gdzieś poszedł trenować? Tego nie wiemy, ale biorąc pod uwagę, że on często był pokazywany jako osoba, której się za bardzo nie chce, możemy się domyślać, że nie trenował aż tak bardzo, jak potem sam Krillan, Tenshin Han Chiaotzu czy Yamcha. Dlatego umieszczam go tutaj niżej, ale nadal wyżej niż Drum i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Yajirobe na miejscu 9. Nadal mimo wszystko za Piccolo Daimao, którego mógłbym umieścić wyżej, bo w tamtym etapie, kiedy go widzieliśmy, kiedy go oglądaliśmy, można powiedzieć, że był na równi z małym Goku. Był potężny, był przepotężny, był gościem, na którego nie było mocnych, prócz Goku, rzecz jasna, ale też ta walka była do ostatniej kropli krwi, można powiedzieć, walczyli. Goku wygrał o włos. I Piccolo Daimao mógłby być wyżej, ale dlaczego nie daje go wyżej? Ze względu na to, że postacie, które widzieliśmy później, miały lepsze momenty. Miały po prostu momenty, które automatycznie w mojej głowie i myślę, że też w większości z waszych głowach sprawiają, że nie jest łatwo postawić argument, że Piccolo Daimao mimo wszystko był silniejszy niż na przykład Ziemianie. Dlatego Piccolo Daimao jest znacznie wyżej niż to, co tutaj przedstawiłem do tej pory, ale też niżej niż reszta postaci, dlatego znajduje się na miejscu 8. Wiecie, jakie postacie zostały? Prawdopodobnie wiecie, więc teraz pozostaje jedynie kwestia kolejności. Na miejscu 7 znajduje się Yamcha. Yamcha był totalnie deklasowany przez Kamiego, ale oczywiście jest wyżej niż Yajirobe, bo Yajirobe został pobity przez Kamiego tak naprawdę jednym uderzeniem, więc Yamcha wytrzymał dłużej. Dał radę go uderzyć, bo końcówka walki i ten Sokidan to było coś, co sprawiło, że Yamszę bez problemu i bez żadnych kłopotów jestem w stanie umieścić tutaj na miejscu 7. Mało tego, Yamcha był w stanie zranić Shena. Tylko pytanie, czy on zranił Shena, czy on zranił człowieka, którego Kami w zasadzie pożyczył ciało. Kami w pewnym momencie użył słów pożyczyłem słabe ciało. Czyli to, czyje ciało pożyczył Kami, też miało wpływ na jego moc. Więc to nie było tak, że Kami, przejmując ciało człowieka, sprawił, że ono nagle było bardziej wytrzymałe, że było pewnie też szybsze i silniejsze, ale generalnie ono miało nadal swoje limity. Więc Yamcha, raniąc Kamiego, tak naprawdę zranił słabe ludzkie ciało, które pewnie też jakoś tam stopniowo Kami wzmocnił, ale nie na tyle, żeby nie przyjąć w ogóle obrażeń. I możecie powiedzieć, okej, no ale sam fakt, że w ogóle zaskoczył Kamiego i go uderzył. Tam był nacisk w tej walce na prędkość. Yamcha po przegraniu z Kamim powiedział, że nawet jeśli mój Sokidan zadał ci tylko takie małe obrażenia, to wiem, że nie miałem szans. To był as z rękawa z Yamszy. I on sam przyznał, że jeśli Sokidan, jego as z rękawa, sprawił, że Kamiemu w pożyczonym ciele lekko pociekła krew z ust, to znaczy, że nie miał w ogóle szans. Dlaczego Kami został trafiony? Bo Sokidan po prostu był szybki. Kwestia szybkości zostanie również poruszona w kontekście postaci numer 6, do której teraz przechodzimy. Tak jak widzicie, na miejscu 7 Yamcha, na miejscu 6 znajduje się Krillan. Krillan miał swój największy moment oczywiście w walce z Piccolo Juniorem, który powiedział, że jest lepszy niż się Piccolo spodziewał. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ciosy Krillana, ataki ki Krillana nie robiły żadnych obrażeń Piccolo, a Piccolo był pod wrażeniem wytrzymałości i prędkości Krillana. Był oczywiście znacznie silniejszy niż na 22 Tenkaichi Budokai, co potwierdził Goku, ale dlaczego znajduje się on nad Yamszą? Yamcha zadał jeden cios Kamiemu. Krillan walczył na równi przez chwilę z Piccolo Juniorem. Czyli Krillan poradził sobie nie dość, że lepiej, to z silniejszym przeciwnikiem. Dlatego w tym przypadku nie mam wątpliwości, kto jest między tą dwójką silniejszy. Krillan na miejscu 6. Na miejscu 5 znajduje się Tenshin Han. Tenshin Han, rzecz jasna, na etapie sagi Piccolo Daimao nie radził sobie ze wspomnianym Dramem, co dopiero z Daimao, ale potem, po tym 3-letnim timeskipie, zdeklasował Tao Pai Pai'a, w zasadzie cybernetycznego Tao Pai Pai'a, i kwestia kluczowa. Krillan z Yamszą podziwiali go i Krillan powiedział, że Tenshin Han stał się silny, może nawet za silny. A Goku uznał go za poważnego przeciwnika, więc zdjął ubrania i to nie są moje słowa, tylko słowa Kamiego. Wiadomo, Goku też zdeklasował Tenshin Hana po tym, jak odkrył jego dwie słabości, te klony, prawda, i wiele oczu, które były podatne na Taiokena. Natomiast tutaj nie porównujemy Tenshin Hana do Goku, bo tutaj nie ma co porównywać, tylko Tenshin Hana do Krillana i do Yamszy, którzy po prostu są niżej. Tenshin Han z tej trójki był najsilniejszy, więc znajduje się on na miejscu 5. Natomiast na miejscu 4 znajduje się Pan Popo. Przypomnijcie sobie, jak wyglądała sytuacja, kiedy Goku
po pokonaniu Piccolo Daimao, potężny Goku, który pokonał Piccolo Daimao, uratował ten Shinhana, zdeklasował Drama i w ogóle uratował świat, przychodzi do pałacu Kamiego, gdzie są silniejsze byty niż chociażby Karin, i pan Popo po prostu go tam, bum, raz z lewej, raz z prawej, nie jest w ogóle pod wrażeniem, a potem jeszcze przychodzi Kami i go pstryka i się odpędza od niego dosłownie jak od jakiegoś komara. Pan Popo jest postacią, która jest silniejsza niż wszyscy, o których do tej pory mówiliśmy, ale zostało powiedziane, że ani on, ani Kami nie mogą, nawet Kami ma jeszcze dodatkowy powód, prawda? Potem się okazało, że oni są ze sobą związani, to był jeden powód, ale było powiedziane, że Kami i Piccolo, i Popo, nie mogą w zasadzie podjąć działań przeciwko Piccolo Daimao, bo ten temat został również poruszony, więc może to nie jest coś, z czym się większość z was zgodzi, bo tak naprawdę pan Popo jest takim trochę potential manem. Widzieliśmy go oczywiście w walce z małym Goku podczas treningu, ale potem go już nie widzieliśmy, więc można byłoby powiedzieć, że hej, przecież on nie trenował za bardzo i oni trenowali w pałacu, w zasadzie na wieży Karina i mieliby na przykład taki Tenshinhan czy Krillin go nie prześcignąć. No myślę, że właśnie że mnie prześcignęli. Myślę, że właśnie nie prześcignęli, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że potem nasi bohaterowie trenowali z panem Popo. To już było w Dragon Ballu Z. I tutaj też jest taka śliska i trochę zgubna, myślę, że kwestia tych ruchomych poziomów mocy, bo jeśli spojrzymy na jakieś ulotki promocyjne do filmów, to te poziomy mocy są kompletnie bezsensowne, bo na etapie klasycznego Dragon Balla pan Popo jest pokazywany jako postać z poziomem na przykład tam 200, a potem w Dragon Ballu Z ma już 3000. Mówię z czapy, nie mówię, że tyle konkretnie było. I co on robił przez ten czas? Nic. Po prostu sufit się podniósł, więc Popo musiał być silniejszy, żeby sens miało to, że on trenował ziemskich wojowników. Mówię tutaj o klasycznym Dragon Ballu i nadal uważam, że Popo jest na miejscu 4, ale powiedział, że Kami jest od niego silniejszy. Dlatego Kami ląduje na miejscu 3. Tutaj jest też dość ciekawa sytuacja, bo na przestrzeni kilku rozdziałów Kami zmienił zdanie na temat siły Goku. Czy to jest kwestia samej siły, czy kwestia pewnej możliwości pokonania Piccolo Juniora, bo Kami był przekonany, że Goku nie będzie w stanie wykończyć Piccolo Juniora, bo będzie się bał, że po prostu Kami też umrze. Ale Kami powiedział, że zostawił większość treningu Goku dla Popo. Mimo wszystko uważa, że on sam, że Kami jest jako jedyny w stanie pokonać Juniora. Mimo wszystko potem przyznał, że nawet biorąc pod uwagę to, że pożyczył ciało, czyli jest słabszy niż normalnie jest, to różnica między nim a Piccolo Juniorem jest olbrzymia, dlatego potem oczywiście zaczął robić Mafubę. No i w pewnym momencie Mangi też przyznał, że Goku go po prostu prześcignął, więc mamy kilka miejsc, w których widać, że Kami jest słabszy niż Goku i jest również słabszy niż Piccolo Junior. No i oczywiście te dwie postacie znajdują się na dwóch pierwszych miejscach. Jak myślicie, kto będzie pierwszy? Przez chwilę myślałem, czy Piccolo nie będzie na miejscu pierwszym, ale nie. Ląduje on na miejscu drugim i rzecz jasna Goku ląduje na miejscu pierwszym. Tłumaczę już, o co chodzi w kilku słowach. Ten atak, który widzicie w przypadku Piccolo na tym obrazku, to jest moim zdaniem najwyższy poziom mocy, jaki Piccolo w tamtej walce wykazał. Czyli ten atak obszarowy, który zniszczył praktycznie całą okolicę. Goku powiedział, że niczego takiego do tej pory nie czuł, ale nie powiedział, że go to przewyższyło. Po prostu czegoś takiego nie czuł, no bo nie walczył z nikim silnym takim, więc to też jest kolejne potwierdzenie, że Kami, czy Popo, czy ktokolwiek inny nigdy nie zmusił Goku do takiego wysiłku, bo po prostu nie wykazał takiego poziomu mocy. Ale Goku rzecz jasna ten atak przytankował. Tak samo jak chociażby Piccolo przytankował to super Kamehameha Goku. Mimo wszystko Goku tę walkę, powiedzmy, że wygrał do pewnego momentu bez większych problemów mimo wszystko, bo problemy zaczęły się, kiedy już myślał, że wygrał, opuścił swoją gardę i Piccolo przedziurawił go. Wtedy się zaczęły problemy. One nie trwały dość długo. Piccolo i tak został pokonany przez Goku, mimo tego, że on nie miał żadnych kończyn. Ale zwróćcie uwagę, jak wyglądała walka do tej pory. Na samym początku Goku musiał się trochę wstrzymywać, żeby nie pokonać Piccolo, nie zniszczyć go, bo zniszczyłby też Kamiego, którego on miał w środku. Potem Piccolo się zwiększył, Goku go oszukał, zabrał mu słoik. I chwilę później przytankował jego największy atak i w zasadzie rozwalił go tą jego kombinacją meteorową, którą tutaj też widzicie na obrazku, więc myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, kto z tej dwójki był silniejszy. Kto wygrał walkę, to jest też jedna sprawa, ale nawet poza tym myślę, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że Goku jest na miejscu pierwszym. Więc na etapie klasycznego Dragon Balla, to ciekawe, Goku był najsilniejszą postacią
I szczerze mówiąc, można byłoby nawet powiedzieć, że to jest jedyna seria, gdzie na końcu Goku jest najsilniejszą postacią, bo nie było tak ani w Zetce, ani w Dragon Ballu Super, ani w Dragon Ballu GT i myślę, że też nie w Dragon Ballu Daima. Chyba nawet też nie w Dragon Ballu Heroes, skoro tam widzieliśmy Zeno czy Daishinkana. Tak czy inaczej, jestem ciekaw waszego rankingu, tak jak mówię, pierwsza połowa, w zasadzie pierwsze 7 czy 8 miejsc dość mocno ugruntowane, reszta maszyna losująca, następuje zwolnienie blokady. Może nie aż tak bardzo, ale starałem się naprawdę podejść do tego rzetelnie. Jeśli macie inne opinie, czekam na nie w komentarzu, a póki co zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki wam za oglądanie, miłego dnia wam życzę. Ściągam tę koszulę, bo jest już za gorąco. Mam nadzieję, że was trochę chociaż ona przekonała bardziej. Diana!